Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Odcinek pomiarowo-serwisowy. Tuner Technics ST-GT570. Do strojenia, do naprawy. Tam wcześniej przewidziałem zdjęcia, które przysłał mi właściciel. I tam również płyta jest wygrzana, więc elektrolity sobie skontrolujemy. Elektrolity w zasilaczu. Jak widzicie, tuner stroi, coś tam łapie. Ja teraz szukam naszego sygnału z generatora 97,2 MHz. Sygnał z generatora podany na wejście antenowe. Znalazł mostek szeroki, jak to się mówi, to jest filtr white. Tu mamy tryb narrow, czyli wąski, normal. Siłę sygnału również nam podaje. W decybelach jest wyskalowany wskaźnik sygnału. Gałka strojenia, bardzo podobny tuner, jest to chyba protoplasta tunerów serii tam ST-GT 550-650, które już były na moim kanale, które prezentowałem w filmach. Ten tuner, jak widzicie, niby sprawny, niby stroi, ale ja już sobie podłączyłem miernik zniekształceń na wyjściu i oto wyniki. Sygnał z generatora minus 45 dB, czyli dość mocny sygnał. A wyniki mamy następujące. Prawie 1% THD, więc słabiutko. Szumy to samo. Intermodulacyjne bardzo wysokie, bo to jest 70. Najgorsza rzecz, która daje się we znaki, to słabe, niskie SNR 40 dB. Więc jest to, przypominam, sygnał z generatora, więc przy słabszym sygnale stacje będą już szumieć w trybie stereo, ponieważ 40 dB to jest granica czułości użytkowej. Jeżeli ja sobie będę zjeżdżał, zobaczmy sobie, teraz będę zjeżdżał z sygnałem. W tym momencie mam minus 75 dB. Również 40 dB, ale zobaczcie, jak wzrosły nam szumy. Szumy już są powyżej 1%, intermodulacyjne również wzrosły. Jeżeli popatrzymy sobie na widmo, to widać, że szumy wzrosły. Ten poziom szumów znacznie wzrósł. Lecimy sobie dalej, minus 80 dB. No to już mamy poniżej 40 dB. 1% THD. No widać, że nawet te częstotliwości harmoniczne giną w tym momencie w szumie. Jeżeli dla minus 405, jak widzicie, mocno szumy na widmie opadają. Widzimy dość wysoką drugą harmoniczną, trzecią, czwartą, piątą. Tak, dla minus 80 dB te harmoniczne już giną w szumie, czyli mamy dość wysokie szumy. No słaby, jeśli chodzi o odsłuch, no to na pewno nie będzie to rewelacja, będzie to słabo. O czym świadczą takie wyniki? Takie wysokie THD, niskie SNR? O tym, że niestety rozstroił się nasz tor odbiorczy, a przede wszystkim detektor. Jak sobie przejdę w strojenie manualne, może zrobię ostrość na pomiary, to zobaczcie, przelecę sobie w dół o 50 kHz i zobaczcie, zniekształcenia nam zmalały, co świadczy o tym, że jesteśmy faktycznie odstrojeni, jeśli chodzi o detektor. Nie pokrywa się nam przepraszam, bo nie mamy stereo teraz. Może zróbmy tak, mono. Ale nie, jesteśmy w trybie mono i zobaczcie, odstrajam się o 50 kHz w dół i spadają nam zniekształcenia. To świadczy o tym właśnie, co mówiłem, że tylko układ detektora jest odstrojony, pośrednia częstotliwość do ponownego zestrojenia i wtedy powinno wszystko wrócić do normy. Powinniśmy otrzymać wyższe THD, niższe szumy i przede wszystkim przełoży się to na wyższy stosunek sygnał-szum, na czym nam zależy. Czyli tak, ja myślę, że tyle. Rozkręcamy sobie obudowę, zobaczymy, co jest w środku, zobaczymy, jak wygląda ten zasilacz, ten przegrzany laminat, czy faktycznie jest przegrzany. Obowiązkowo skontrolujemy sobie stan elektrolitów w zasilaczu i ponowne zestrojenie według serwisówki całego toru odbiorczego i toru pośredniej częstotliwości. I tak prezentuje się wnętrze naszego tunera. Co mamy?
zasilacz, czyli transformator obniżający napięcie. Tu mamy kondensatory filtrujące zasilacza. Tu mamy widoczne przegrzanie laminatu, także sobie kontrolujemy stan lutów od spodu płyty. Ja widzę, że ten kondensator już był wymieniony przez kogoś. To jest wymieniony kondensator, więc sprawdzimy sobie te kondensatory. Wyglądają, że one są oryginalne, więc skontrolujemy ich stan. Jeżeli będzie konieczność, wymienimy oczywiście je, jeżeli są suche. Tu na szczęście rdzenie nie są połamane, więc mam nadzieję, że żadnej regulacji nie było. Zresztą jeśli była, to nie problem. Kwestia taka, że rdzenie są niepokruszone, więc damy radę to zestroić ponownie. Tor wysokiej częstotliwości, głowica. Tu mamy tor AM, tor odbiorczy AM, pośrednia częstotliwość wraz z filtrami. Filtry tutaj widzimy niebieskie, więc te o właściwości takiej, że o jak najlepszej jakości odbioru audio. Także bardzo fajnie. Dalej, co mamy tutaj? No tu mamy obwód detektora. Tu właśnie będziemy stroić 0 detektora, jak minimum zniekształceń. Gdzie mamy nasz stereodekoder. Stereodekoder mamy tutaj MPX, kostka AN6554F. Tu najprawdopodobniej są to filtry obcinające, wycinające 19 kHz, czyli sygnał pilota. Regulacja separacji, jak widzę, wskaźnik sygnału i tyle z punktów strojeniowych. Głowicy również, transformator wyjściowy głowicy również do podstrojenia, ale to sobie będziemy robić na bieżąco. Ja wyjmuję płytę, oglądam luty, sprawdzam najpierw stan kondensatorów. Jeżeli będą one nadawały się do wymiany lub musiały wymagać wymiany, to najpierw je wymienię, dopiero przystępuję do strojenia. Tu natomiast mamy już obwód automatyki, mikroprocesor sterujący wyświetlaczem. Nie wiem, czy on ma sterowanie z pilota? Standby, tak. Czyli tutaj również mamy sterowanie z pilota. To wszystko obsługuje ten mikroprocesor. Tak patrzę, czy mam gdzieś baterię podtrzymania pamięci lub kondensator do podtrzymania pamięci. Ale na pierwszy rzut oka nie widzę. Być może jeszcze jestem ślepy. Na spokojnie sobie przepatrzę. Zajrzę zaraz w schemat. Zobaczymy, jak to jest zrealizowane. To tyle. Ja wyciągam płytę. Sprawdzam kondensator. Jak będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Jeśli nie, to widzimy się już na pomiarach zestrojonego tunera. I tuner już po zestrojeniu. Sprawdziłem, kondensatory zasilacza były ok. Ten wymieniony również. Luty poprawione, przymyta płyta. Więcej tutaj nie grzebiemy. Sygnał z generatora taki sam jak wcześniej. Jak widzimy, stereo jest. Jesteśmy wstrojeni w 0. 0 w tym momencie 6 mV wynosi. Odchyłka dopuszczalna jest chyba 30 albo 20. Tuner jest już troszkę zagrzany, nie płynie, to jest stabilne. Wcześniej było około ponad 200, blisko 300 mV, więc stąd wynikała ta różnica, to rozstrojenie. Teraz szybkie parametry, więc tak wyglądają parametry po zestrojeniu. 300 lewy, 300 prawy, szumy bardzo w dół, intermodulacyjne no prawie tam był chyba 1% blisko, więc zeszliśmy do dziesiątych, do setnych części. SNR prawie 67, kanał lewy 67, kanał prawy, czyli około 27 dB w górę. Jest ok. Stereodekoder poprawiony również. Może sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Czułość, czyli lecimy do momentu, kiedy będziemy mieli 40 dB. SNR i jeszcze można przyjąć, że to jest nasza czułość użytkowa stereo, czyli 40 dB SNR. Jak widać, stereo jeszcze się pali i mamy minus 89 dB z generatora, co daje nam około, zaraz sobie sprawdzę ze ściągawki, 89 dB
89 dBm to jest 8 mV. Czułość bardzo ładnie. Mono nie sprawdzamy, no bo i tak będzie dużo niższa. To znaczy wyższa czułość, czy niższe napięcie. Dobra, jeszcze raz. Pełen sygnał z generatora. Zobaczmy sobie 0. 0 jak widać stabilne. Jeszcze raz zobaczmy. Pomiary ok. Są stabilne. Podłączymy sobie teraz kawałek anteny i zobaczymy, jak odbiera. Czy stroi nam automatycznie, się zatrzymuje, czy nie ma przesunięcia. Na potwierdzenie poprawności wykonania strojenia ja się przełączam. I mamy podpiętą antenę. Sprawdźmy sobie, jak wyszukuje nam. Jak widać, zatrzymuje się bez problemu. Jeśli chodzi o selektywność, nie jest ona może rewelacyjna w tym tunerze, ale te silne stacje, które są tutaj u mnie, znajduję. Ze słabszymi stacjami w pobliżu mocniejszych, owszem, są problemy, ale to już wynika z selektywności tunera. Nie będziemy tutaj nic więcej grzebać. Wiązałoby się to z wymianą filtrów w trybie narrow na szersze, na węższe, ale to kosztem pogorszenia odbioru, jakości odbioru, więc zostawiamy tak jak jest. Jak widać, radzi sobie spokojnie. Łapie stację bez problemu. Ok, no to tyle. Ja skręcam obudowę. Można będzie po krótkich jeszcze testach odesłać tuner do właściciela. To wszystko w tym filmie. Pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego, cześć.